Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Tourneo Connect. Albo jak kto woli, Forda Caddy. Bo Tourneo Connect to tak naprawdę Volkswagen Caddy z kosmetycznymi zmianami. Tak, Ford nawiązał już jakiś czas temu współpracę z Volkswagenem i Tourneo Connect jest m.in. dzieckiem tego porozumienia. I zmiany są tylko i wyłącznie wizualne, bo mechanicznie to jest w 100% Volkswagen. Czyli silniki, skrzynia biegów, zawieszenie, no wszystko to, czego nie widać, to Volkswagen. I to pomimo fordowskich oznaczeń silnika. No właśnie, to czego nie widać. Ale to co widać, to zupełnie inny dziób Forda i nieco inny tył. Zacznę od tyłu, bo tutaj jest znacznie mniej różnic. W zasadzie to jedyna, to delikatnie przemodelowana klapa z innym miejscem na rejestrację. Szczerze, to w życiu bym tego nie zauważył, ale co innego jest z przodu. Tutaj już nie da się pomylić Forda z Volkswagenem i Tourneo Connect ma zupełnie inny przód. Inny zderzak, inny grill, inne światła. No jest po Fordowemu. Ale czy jest ładnie? No cóż, jest inaczej. I to, co jest nieco dziwne, to ten przód jest bardzo niski i długi, więc wydaje się taki płaski. I ja też mam zwykłe podstawowe lampy z przodu i z tyłu, bo w opcji są w pełni LEDowe. Ładniejsze, ale i też wymagają dopłaty. Dużym plusem Tourneo Connect, podobnie jak Caddy'ego, są rozsuwane drzwi i to po obu stronach. To jest super wygodne, dzięki temu dostęp jest bardzo łatwy, nawet w ciasnych miejscach parkingowych. Ba, nieraz zdarzyło mi się, że na parkingu wsiadałem czy wysiadałem przez tył, bo swoich drzwi nie mogłem otworzyć, a te rozsuwane potrzebują dużo mniej miejsca, żeby się otworzyć. No dobra, to otwieramy kufer, bo ten jest gigantyczny. Gigantyczny, o ile nie mamy rozłożonego trzeciego rzędu siedzeń. Chociaż nie, wróćmy do wymiarów, bo Tourneo, podobnie jak i Caddy, występuje w dwóch wariantach długościowych, zwykłe Tourneo oraz wersja Grand, czyli przedłużona. Zwykły to jest to testowane Tourneo, które ma długość 4500 mm, natomiast wersja długa, czyli ta Grand, jest o 35 cm dłuższa i ma dokładnie 4853 mm. Rozstaw osi to kolejno 2755 oraz 2970 mm. I co ważne, zarówno długi, jak i krótki Tourneo może mieć trzeci rząd siedzeń. I ja właśnie mam taką wersję, czyli krótki Tourneo z trzecim rzędem siedzeń. Jak widzicie, po rozłożeniu trzeciego rzędu siedzeń zostaje nam bardzo mało bagażnika, zmieścimy 2, może 3 torby kabinówki i to wszystko. Bagażnik ma wtedy 248 litrów pojemności. Ale to co jest miłe, to fotele można oczywiście złożyć, a także i można je wyjąć. Co prawda, system przenoszenia jest moim zdaniem niedopracowany, bo fotel po złożeniu na płask i podczas przenoszenia potrafi się otworzyć, ale da się to przeżyć. Fotel na szczęście nie jest bardzo ciężki, więc prawie każdy sobie poradzi z demontażem. Po wyjęciu trzeciego rzędu siedzeń kufer ma pojemność 1213 litrów. No jest ogromny. I co ważne, również drugi rząd siedzeń można złożyć lub zdemontować i wtedy uzyskujemy japę o pojemności 2256 litrów. Tutaj co prawda już tak lekko nie jest, bo ile fotel jednoosobowy sam bez problemu wyjmę i włożę, tak już tą ławkę dwuosobową no trzeba się trochę namęczyć. I tutaj moim zdaniem powinny być 3 oddzielne siedzenia, a nie 2+1. W Caddym jest niestety tak samo. Aha, i po wyjęciu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń długość bagażnika to 1780 mm, z drugim rzędem jest to 1100 mm, a z trzecim rzędem jest to 316 mm. Wysokość kufra to 1200 mm, a szerokość między nadkolami to 1185 mm. Na ekranie widzicie też wartości dla modelu Grand, czyli tego przedłużonego. Jeśli chcecie 7-osobową wersję, to zdecydowanie lepiej brać Granda, bo wtedy nawet z trzecim rzędem bagażnik to aż 650 litrów, czyli tyle ile mają duże kombi. Nieźle. Aha, i w kufrze znajdziemy dużo haczyków na zakupy, złącze pod zapalniczkę, schowki po bokach czy zestaw do wymiany koła. Koło zapasowe natomiast znajduje się pod podłogą. Wskakujemy do trzeciego rzędu, gdzie jak się domyślacie, no jest raczej miejsca dla dzieci, bo ja zarówno nogami, jak i głową wbijam się w auto, a mam 186 cm wzrostu. W drugim rzędzie jest dużo lepiej i co ważne, mamy nawet regulację oparcia. To jest miłe. Jak widzicie, miejsca nogi jest wystarczająco, a na głowę jest tak dużo, że mógłbym podróżować w ogromnym kapeluszu. W opcji są też stoliczki, z którymi miałem jeden delikatny problem. Otóż siedzimy delikatnie bokiem do stolików. No nie są one idealnie w naszej osi. Chociaż być może to jest czepialstwo.
Czepialstwem na pewno nie jest brak możliwości otwierania, czy chociażby uchylania okien z tyłu. No to jest duża wada. Tak, są nawiewy na tył, ale to nie to samo. Chociaż nie, przepraszam. W podstawie nie ma nawiewów oraz złącz USB. To jest opcja dopiero od drugiego wyposażenia. Z przodu Ford za to w opcji oferuje fotele AGR, ale ja takich nie posiadałem i w sumie nie żałuję. Miałem klasyczne, manualne fotele, w których zrobiłem dwukrotnie trasę ponad 400 km i później nie narzekałem. Łatwo dobrać wygodną pozycję, a że siedzimy delikatnie wyżej, to mamy nieco lepszą widoczność. Zaletą jest też regulowany podłokietnik i to w dwóch płaszczyznach. To lubię. To pora na deskę rozdzielczą, która też jest delikatnie inna niż w Volkswagenie. Delikatnie, bo teraz macie zdjęcie poglądowe obu aut i różnicę to kosmetyka. Ford ma nieco inaczej zabudowany ekran centralny oraz dorzucono rząd fizycznych przycisków pod nawiewami. Początkowo mocno się ucieszyłem z tych przycisków, ale potem zobaczyłem, że nie ma tam obsługi klimatyzacji, bo to wciąż trzeba macać na ekranie albo pod nim. I niestety tabelka pod ekranem, tak samo jak w Volkswagenie, wciąż nie jest podświetlana, więc w nocy jest kompletnie nieprzydatna. To jest słabe. Słabe są też multimedia, bo jedyne co Ford zrobił, to dał swoje kolorki czy tam motywy i to wszystko. Obsługa jest naprawdę ciężka, mało intuicyjna i zdarzają się lekkie przycięcia. Kolejna mała zmiana w stosunku do Volkswagena to inna czcionka i kolory na klasycznych zegarach. Tutaj jest barwa niebieska, z której słynie Ford. Zegary są proste i ładne, ale jak ktoś chce więcej nowoczesności, to w opcji są też w pełni cyfrowe zegary. To, czym oczywiście kombinowany urzekają, to ilość i rozmiar schowków i niestety tak nie jest w Tourneo. Schowki są, ale są raczej skromne, a największy ten w drzwiach. Owszem, mamy dodatkową skrytkę na dachu, a także i na podszybiu, ale ta na podszybiu nie jest zamykana i wszystko co tam położymy, to potem odbija się w szybie i denerwuje. Niektórych też mogą denerwować materiały, ale przecież to jest auto dostawcze, przerobione na osobowe, więc tutaj nie ma co oczekiwać cudów. Jest twardo i szorstko i momentami coś tam zaskrzypi, ale tylko pod dużym naciskiem. Na szczęście nie ma piano black tam, gdzie dotykamy. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę, gdzie niestety wybór jest taki sam jak w Cadim, czyli bardzo mały. Do wyboru mamy dwa silniki, benzynowe turbo 1.5 EcoBoost oraz diesel 2.0 EcoBlue. Są to silniki od Volkswagena, czyli jest to kolejno 1.5 TSI oraz 2.0 TDI. Benzyniak ma 114 koni, a diesel 102 lub 122 konie. Niestety wybór bardzo mały, podobnie jak i moce. Szkoda. Ja do testu wziąłem jedyny sensowny wybór, czyli najmocniejszego diesla 2.0 turbo o mocy 122 koni, który miałem połączony z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią. I to jest zaskakująco dobry zestaw, bo po pierwsze mamy wystarczające osiągi, a po drugie świetne zużycie paliwa. Zacznę od tego drugiego. Przy 140 auto paliło mi 6,5 litra, a przy 120 5. I to jest jak jechałem w 3 dorosłe osoby z bagażami. Brawo. W mieście oscylowałem koło 8 litrów, ale było też dość gorąco. Bak paliwa ma 50 litrów, co daje nam niemal 1000 km zasięgu w trasie. To mi się podoba. Osiągi już nieco mniej, ale to nie jest auto do ścigania. Od 0 do 100 katalogowo powinno być 11,4 sekundy i musimy uwierzyć na słowo, bo niestety nie zmierzyłem auta. Testowałem kiedyś Cadiego z tym samym silnikiem i tam uzyskałem wynik 11,1 sekundy, więc tutaj pewnie byłoby podobnie. I co ważne, DSG nie ma jakiegoś ogromnego opóźnienia. Miło. I te 320 Nm spokojnie wystarczy do wyprzedzania i do normalnej jazdy. W ogóle w opcji, jak ktoś potrzebuje, jest nawet napęd na 4 koła. Niestety dostępny tylko z manualną skrzynią biegów i tylko z mocniejszym dieslem. W podstawie każde Tourneo jest przednionapędowe. I co ważne,
prowadzi się jak Ford. Poważnie, jak na kombivana, to Tourneo prowadzi się bardzo dobrze. Układ jest komunikatywny, nie pracuje zbyt lekko wspomaganie, a zawieszenie jest skonfigurowane optymalnie. Chociaż w Cadim, jak pamiętam, było podobnie. Jak na kombivana, to prowadzą się bardzo dobrze. Jedyny minus – wygłuszenie. Niestety, ale tak już od 130 km na godzinę w kabinie jest naprawdę głośno. Dodatkowo, ze względu na dużą powierzchnię boczną, trzeba uważać na wiatr. Ale to jest uwaga, która tyczy się każdego kombivana, minivana czy busa. Pora więc klasycznie przed podsumowaniem na cennik. Oficjalnie na stronie Forda cennika jeszcze nie ma, ale ja już go otrzymałem. Tourneo Connect startuje od ceny 123 000 złotych, za krótką odmianę Trend, z silnikiem 1.5 turbo o mocy 114 koni, manualem i napędem naprzód. Jeśli chcemy automat, to trzeba dopłacić 7 000 złotych. Słabszy diesel, 102-konny, startuje od 127 000 złotych, a mocniejszy od 131 000 złotych. Tutaj też dopłata do automatu to 7 000 złotych i ten dostępny jest tylko dla mocniejszego diesla. A znowu napęd na wszystkie koła występuje tylko z manualem i też tylko z mocniejszym dieslem. I za takie auto trzeba wyłożyć 148 000 złotych. Wtedy też dostajemy najwyższe wyposażenie Active. Dopłata do dłuższej wersji Grand to 3000 złotych dla każdego wariantu silnikowego. Pora więc też chwilę porównać te ceny do Volkswagena. Póki co nie ma jeszcze bazowego Forda wycenionego, więc na pierwszy rzut oka to Caddy jest tańszy. Jeśli jednak postaramy się porównać wyposażenie, to ceny wychodzą minimalnie na korzyść Forda. Minimalnie, bo przecież produkt produkowany jest wspólnie, więc różnica w cenie nie może być zbyt duża, bo jednej z firm by się to po prostu nie opłacało. Różnice będą pewnie na poziomie rabatów salonów, ewentualnie na początku cennik Forda będzie przez chwilę niższy, ale potem będzie musiał wrócić do zwykłego poziomu. Zresztą, dziś nie tyle cena, co dostępność aut jest niekiedy ważniejsza. Warto też dodać, że Tourneo Connect, podobnie jak Caddy, jest produkowany w Polsce. I druga uwaga, to segment kombiwanów jest świetny i żałuję, że tak rzadko wybierany. Znacznie praktyczniejsze auto niż SUV-y, większy bagażnik, więcej schowków i super wygodne rozsuwane drzwi. Szkoda, że dzisiaj coraz więcej osób wybiera auto, żeby się pokazać przed sąsiadem czy Facebookiem. Przy teście Volkswagena Caddiego powiedziałem jasno, że zawiodłem się na tym modelu. Auto było drogie i moim zdaniem nieprzemyślane. Brak oddzielnych foteli w drugim rzędzie, dziwne schowki oraz słaba obsługa i słaby system multimedialny. Ford Tourneo Connect jest nieco lepszy od Caddiego, ale wciąż nie jest idealny. Owszem, jest nieco tańszy oraz ma kilka dodatkowych fizycznych przycisków w kabinie, ale wciąż system multimedialny jest słaby, brakuje oddzielnych foteli w drugim rzędzie, schowki są małe, a gama silnikowa jest jeszcze mniejsza. Lubię strasznie kombivany, bo to są super uniwersalne auta, które sprawdzają się zarówno do pracy, jak i do rodzinnych wycieczek, ale Tourneo Connect nie urzekł mnie. Jest dobry, ale nie rewelacyjny. Cześć!